Cześć, witam na kanale Wyjątkowe Motocykle. Tak jak widzicie, jest to BMW GS 1300, jeszcze nie Adventure. Adventure dopiero pojawi się pod koniec roku, a więc to jest ta wersja zwykła, mniejsza. Ten model mamy w wersji Option 719 w wyjątkowym zielono-złotym kolorze, złote felgi, złote napisy, złota kierownica. Przejdźmy do takich głównych zmian, które się pojawiły w tym motocyklu. Bardzo różnie interpretowana przednia lampa, która całkowicie się zmieniła. Jak pojawiła się na prezentacji, to chyba wzbudziła największe takie zastanowienie. To już GS nie ma swojej wyjątkowej, niesymetrycznej lampy. Oj, to już nieładnie. A ja na to spojrzałem w taki sposób, słuchajcie, no nie jest brzydka. Troszeczkę dziwnie to miejsce na radar wygląda, ale nie jest źle. Wyświetlacz mamy dokładnie taki sam jak w wersji 1250 Adventure. Mamy nowe przyciski na układzie sterowania, szybki przycisk sterowania, który możemy sobie zdefiniować. No i powiem Wam, że ja znalazłem dla niego zastosowanie, bo kiedy jest potrzeba, żebym sobie regulował szybę, bo mam taką potrzebę, to ustawiam na regulację szyby. Wracaliśmy późniejszą porą. Mówię, dobra, ustawię sobie szybki dostęp do ogrzewania manetek i fotela swojego, bo fotel pasażera ma osobne ustawienie tylnej części, czyli pasażer może sobie sam to ustawiać. Cały czas idąc od strony przodu, lusterka. Lusterka mamy z martwym punktem, takie trójkąciki, które pokazują, kiedy mamy auto w martwym punkcie. Bardzo fajnie to działa, jestem za, podoba mi się to. Nie pamiętam ile ma bak, będę musiał sprawdzić, około 20 litrów. Przy mojej jeździe około 6 litrów spalanie na lekko ponad 300 km i trzeba tankować. W motocyklu nie mamy osłon, wydaje mi się, że trzeba będzie o tym pomyśleć, osłon na silnik. Gdyby lekko się oprzeć, to już będą uszkodzenia. Kufry. W tym motocyklu mamy kufry plastikowe, cały zestaw kufrów zintegrowanych z motocyklem, które podłączają się podczas wpięcia. Trzeba tylko zdjąć taki kapselek. W środku mamy gniazda ładowania, w środku mamy podświetlenie kufra i kufry są sterowane centralnie, czyli z pilota możemy je zamknąć. Kufry są regulowane, możemy je poszerzać. Boczne kufry możemy poszerzać, tylny kufer możemy podwyższyć, a więc jesteśmy w stanie zwiększyć objętość, jeżeli mamy taką potrzebę, a jeżeli mamy mniej rzeczy, możemy te kufry sobie troszeczkę złożyć, w związku z tym nie wygląda to tak obszernie, nie stwarza takich oporów, motocykl wygląda zgrabniej. Kolejna rzecz, motocykl jest z w pełni regulowanym zawieszeniem. Kiedy podjeżdżamy na światła, motocykl się obniża. Kiedy ruszamy, motocykl się podwyższa. Kiedy chcemy motocykl postawić na tylną nóżkę centralną, motocykl się podwyższa. On cały czas myśli o tym, żeby nam pomóc podczas jazdy, podczas ustawień, podczas tego, żebyśmy bardziej stabilnie mogli się na nim czuć, kiedy się zatrzymujemy, a kiedy ruszymy, żeby to zawieszenie bardziej przystosowywało się do tego, jak jeździmy. Hamulce. Wydaje mi się, że to jest hamulec Brembo, tylko ze znaczkiem BMW. Jak kupujemy hamulce do Adventure'a, to też mamy zawsze do wyboru, czy są ze znaczkiem BMW, czy są ze znaczkiem Brembo, a więc tutaj jestem przekonany, że też są to hamulce Brembo. Hamują rewelacyjnie, motocykl zatrzymuje się tak jak powinien, nic nie można im zarzucić. Kolejna główna różnica między Adventurem. Motocykl jest dużo lżejszy, dużo zgrabniejszy. Dużo w tamtym roku, powiem Wam, dużo jeździłem Adventurem i jak odbieraliśmy ten motocykl w listopadzie, usiadłem i moje pierwsze wrażenie, ten motocykl jest mały. On jest za mały dla mnie. Dlaczego ten motocykl jest taki mały? Usiadłem tutaj, przejechałem pierwsze kilometry, poczułem, że ten motocykl jest zgrabny, super pasuje do kierowcy. Przez to, że jest lżejszy, prowadzi się naprawdę rewelacyjnie. Koło 19 pomaga nam w szybkim
szybkim pokonywaniu zakrętu, pewnym pokonywaniu zakrętu, tak żeby ten motocykl w żaden sposób nam nigdzie nie myszkował. Osobiście uważam, że motocykle na kole 21 potrafią trochę myszkować, czyli producenci idąc w adventurach w koło 19 wiedzą co robią, bo ten motocykl dużo lepiej się prowadzi na zakrętach, kładzie się idealnie, prowadzi się idealnie, wchodzi w zakręty idealnie. Jest naprawdę dużo lepiej niż w poprzednim modelu. W tym motocyklu mamy 1300 pojemności silnik, mamy więcej koni, to czuć. Ten motocykl przez to, że jest lżejszy, że ma więcej koni, lepiej się prowadzi i mamy tutaj dużo więcej mocy, którą czujemy w każdym momencie. Na początku jak przyspieszamy i przy większych prędkościach jak chcemy przyspieszyć, to tutaj jest naprawdę tej mocy bardzo dużo. Nawet jeżeli będziemy jechali z pełnym załadunkiem, z pasażerem, wydaje mi się, że nic nam tutaj nie zabraknie. My już jutro wracamy. Ten motocykl, tak jak powiedziałem, przetestowaliśmy na dystansie 600 km po drogach chorwackich. Uważamy, że jest rzeczywiście spektakularną nowością. W związku z tym po takich pierwszych kilometrach jestem Wam w stanie z pełną odpowiedzialnością zaproponować ten motocykl do wypożyczenia, żebyście go próbowali, testowali, wypożyczali. Motocykl już jest w naszej ofercie. Wracamy za 2 dni, już będzie na miejscu w Warszawie. W związku z tym, jak tylko pogoda i Wasze chęci będą sprzyjały i Wasze plany będą sprzyjały, zapraszamy do naszej wypożyczalni, w której możecie wypożyczyć ten motocykl, potestować go, obrać swoje zdanie na ten temat. Motocykl można wypożyczyć na dzień, 2, tydzień, miesiąc, ile chcecie. A ja dzisiaj już Was żegnam z Chorwacji, w której słoneczko właśnie zachodzi za horyzont. Cześć!